Jestem. No to mamy dzisiaj Wielki Piątek. Piątek wielkanocny. Nie wiem, co się dzisiaj robi. Jajka święci, palmy święci. No coś tam z Bogiem. Padał dzisiaj od rana deszcz. I pogoda pokazywała, że mamy około 3 godzin okna pogodowego, więc warunki nie są najlepsze, no ale postanowiłem, że no wejdę dzisiaj w Dolmen Ridge. Tak, koty, Dolmen Ridge. Tak, koty, Dolmen Ridge. Samo dojście tutaj z parkingu zajęło mi około nie wiem, 1,5 godziny może. Wejście po tych zawalonych kamieniach to jest jakaś tragedia. I bagna oczywiście, nie? Tam wpadłem po kolana w tą wodę chyba z 10 razy. No ale jestem. Zrobię sobie chwilę odpoczynku. Taką krótką chwilę. No i będę startował na górę, nie? Asia jest gdzieś tam na dole. No Asia raczej nie chciała tędy wchodzić. Ja stąd ją widzę. Jest tam. Z drugiej strony. Asia po prostu przejdzie sobie drugą stroną. Kiedy ja już wejdę na górę, spotkamy się po drugiej stronie. Także taki jest plan. Ja już jestem pod ścianą centralnie. Szykuję się, robię sobie chwilową przerwę i będę leciał na górę. Także będę Cię informował na bieżąco o moich postępach. Sama droga Dolmen od momentu, w którym jestem teraz, ma jakieś 300 metrów długości. Kraks jest na wysokości gdzieś w połowie tej drogi. No i sama wspinaczka zaczyna się już od samego dołu. Nie wiem, tam gdzieś w poradnikach piszą, że wspinaczka jest basic, no ale no to widzę, że raczej od samego początku już jest sztos, że trzeba używać obu rąk. No i co? Jazda! Jestem nieco podekscytowany. Idę. No to tak, pierwsze metry za mną. Śnieg troszeczkę utrudnia i no jest mokro, już mi troszkę zimno w ręce. Tutaj idzie cały wąwóz, więc jedna z możliwości przejścia tej drogi jest prawą stroną wąwozu, czyli gdzieś tam tędy, nie wiem, gdzieś tam. No i znaczy lewą stroną wąwozu, no i prawą. Ja wybrałem prawą. W sumie nie wiem czemu. Widziałem jakieś filmy na YouTube, jak goście tędy wchodzą, więc wchodzę. Więc no cały czas droga jest, można powiedzieć, w skali 3 scrambling. Cały czas się trzeba wspinać po tych kamieniach. Nie wiem dokładnie, gdzie jest kraks, ale wydaje mi się, że jeszcze kawałek. No tyle przeszedłem. Jestem bardzo uważny, czyli każdy krok, który robię, każdy ruch staram się być bardzo uważny. No śnieg jest lekko śliski, bo zaczyna topnieć. Skała nie jest aż tak śliska, więc no wystarczy być uważnym, jakoś to jest, nie? No to jestem w połowie drogi. Cały kraks jest tu. Muszę tam dojść jakoś tamtędy. Pyk, pyk, pyk. No i to jest kraks w żargonie wspinaczkowym. No to jest taki najtrudniejszy moment. A w tłumaczeniu na polski dokładnie, no to znaczy sedno.
sedno sprawy. Mam troszkę mokro w rękach. No ale ten cały śnieg wkurzający, on leży tylko tutaj w wąwozie. Tam już wydaje się czysta skała, także tylko ten kopny śnieg tutaj trochę utrudnia sprawę. Postaram się ostrożnie to przejść, no i zobaczymy. Muszę pokonać tędy i dojść na tą półkę. Halo! Słyszę cię, ale ledwo. Jak tam? Doszedłem do Kraksa. Przy białej linii? Do tego najtrudniejszego momentu. No to Kraks z tego względu najtrudniejszy moment, że jest najbardziej stromy i jest najbardziej wyeksponowany. W tym momencie trzeba już bardzo uważać na to, co się robi. Także czekaj. Relaks. Jest ten moment. No to jest to. Kochanie, melduję, że przeszedłem najtrudniejszy moment. Miałem moment, że się odwróciłem i musiałem się zatrzymać i wziąć parę głębokich wdechów, bo zrobiło mi się gorąco, no. No to dobra, patrzę, że wszedł.
Dobra. Była to jedna z najbardziej popierdolonych rzeczy, jakie w życiu zrobiłem. Zaczął padać deszcz ze śniegiem. Jestem na górze. Znaczy, do góry jeszcze mam kawałek, no ale najtrudniejszą wspinaczką, czyli cały pion jest pode mną. Takie widoki. Mam jeszcze kawałek na górę, gdzie no, szczyt już jest gdzieś tam. Teraz to już idę po kamieniach, więc jest w miarę na górze grzbietu jestem, ale no, na razie przestaję robić pojebane rzeczy przez chwilę. Zostało mi przejść tylko tym garbem i prawdopodobnie tędy już u góry uderzyć do samego szczytu. No, przy takim śniegu trzeba bardzo uważać na kroki, bo muszę stawiać je tylko tam, gdzie widzę kamienie. Są szczeliny, jak widać. No to tutaj zaczyna się cały wąwóz. To najpierw szedłem jego prawą stroną, później zacząłem wchodzić tą ścianą. Tutaj jest za to drugi wąwóz. I tutaj też prowadzi parę dróg. Chyba nie o takiej trudności, troszkę lżejsze, ale są. Jestem na szczycie i no powiem tak, czy to było odpowiedzialne, to co przed chwilą zrobiłem, nie wiem, ale no zakładam, że to było bardzo nieodpowiedzialne, to co przed chwilą zrobiłem. Może zasłużyłem na mały hejt za to. No ale co by, gdyby babcia miała wąsy? Jestem już na szczycie. Była to po prostu najbardziej popierdolona rzecz, jaką właśnie zrobiłem. Ja pierdolę. A przecież nie robiłem tego ze względu na złe warunki. I co zrobiłem? Poszedłem w złe warunki. No ale... Dobra. Muszę znaleźć, jak stąd zejść. Idę. Buty mam totalnie przemoknięte. Rękawiczki przemoknięte, spodnie przemoknięte i napierdziela cały czas deszcz. Plus jest taki, że jestem już bezpieczny. Tutaj raczej wiele się wydarzyć nie może. Tak bardzo wzbraniałem się przed zrobieniem dolmen w złych warunkach, że zrobiłem je w najgorszych, jakie do tej pory były. Ale opowiem co i jak już może dojdę na dół, bo tutaj pizga. No to Dolmen Ridge prowadził przez ten wąwóz i ja wchodziłem jego lewą stroną tutaj do góry.
Gdyby moje dzisiejsze zachowanie było postacią, no to jest ta postać. Nie powtarzajcie tego sami. Nie warto. Więc sytuacja wygląda tak, że szukaliśmy sobie jakiejś chaty po prostu, bo nas strasznie zlało. Byliśmy przemoczeni. Tutaj wszystko było pozajmowane. Są tu takie guest house'y, gdzie może mieszkać kilkanaście osób w jednym pomieszczeniu. Najbardziej nam zależało na tym, żeby po prostu wysuszyć rzeczy. I przyszliśmy tutaj do pana, który nie miał miejsc, ale powiedział, że mógłby nas w swoim domu ugościć na strychu. No jest dość mało miejsca. Mamy jednoosobowe łóżko, na którym będziemy spać po prostu we dwójkę. No trochę miejsca suchego i na dole jest suszarnia. Tam się funta wrzuca i można sobie suszyć. Jakieś są wyciągacze wilgoci, więc miło z pana strony. Pan ma tutaj pieska imieniem Nel. Bardzo energiczny pies. Nie wiem, czy chce się bawić, czy po prostu szczeka, bo nas nie zna. No i zapytaliśmy też pana, czy nie ma nic przeciwko, że sobie będziemy po prostu łoić browary, więc pokazał nam, że sam sobie pije. Zaprosił nas do siebie, do pokoju, jakbyśmy chcieli z nim telewizor pooglądać, także na dole w tym share roomie, gdzie jest kilkanaście osób. Tam było dość tłoczno, więc mamy ciszę, spokój, dostęp do Wi-Fi, obejrzymy sobie jakieś miodowe lata na YouTubie czy coś. Widoki mamy za to takie. Dlatego jeżeli chodzi o takie rzeczy jak chociażby dzisiaj załatwianie pokoju, do takich rzeczy trzeba zawsze oddelegować Asię, bo ona potrafi, nie wiem jak, ale takie rzeczy ugrać. No, ja raczej to jestem do otwierania słoików, albo jak coś trzeba podnieść, popchnąć albo złamać. Stolan. There's a big dam between the mountains. Yeah. 45 minutes faster. Yeah, it's about 40 minutes away. Yeah. Następny plan był spać pod namiotem, ale bardzo dobrze zrobiliśmy, że tego nie zrobiliśmy, bo byliśmy już dość przemoczeni, a tu cały czas pada, więc tak wygląda hacienda, w której sobie dzisiaj mieszkamy. Tak więc dzisiejsza wspinaczka na Glitterfach nie była odpowiedzialna. Poszedłem tam, mimo że wiedziałem, że tam leży śnieg. To nie jest dość rozsądne, idąc tam samemu bez asekuracji. W momencie, kiedy doszedłem do kraksa i już gdzieś byłem w połowie, odwróciłem się za siebie, zobaczyłem tą całą przepaść i te wszystkie rzeczy, które zrobiłem. Dotarło do mnie, że stąd zawrócić to już będzie bardzo niewygodnie. Musiałem się przez chwilę pozbierać w sobie, wziąć parę głębokich oddechów, żeby ogarnąć się i skupić się na tym, że trzeba iść do góry. I w momencie, kiedy przeszedłem ten najbardziej stromy moment, okazało się, że na górze jest dużo więcej śniegu niż wydawało się to z dołu. Jak przechodziłem kraksa, to nawet nie zauważyłem, kiedy go przeszedłem. To miałem czystą skałę, po prostu tam wszedłem. Na górze, kiedy zobaczyłem, jak jest dużo śniegu i tam się dalej trzeba było wspinać i tego śniegu było dużo, zacząłem lekko panikować. Za bardzo nie mam jak wrócić, więc już muszę iść do góry. I to był moment, kiedy się posrałem. Czy było niebezpiecznie? Nie wiem, pewnie było, bo wspinasz się bez asekuracji. Czy bałem się? Bałem się w chuj. Czy to powtórzę? Nie wiem, powtórzę. Ale latem. Bo mówiłem ostatnio, że nie jestem wariatem, żeby tam wchodzić w złych warunkach i okazało się, że jestem wariatem. Bardzo miły wieczór spędziliśmy sobie z panem. Dużo sobie z nim porozmawialiśmy. Warto rozmawiać z ludźmi starszymi od siebie, bo tam jest historia. Warto takie historie poznawać. I okazało się, że dom, w którym mieszkamy, jest starą świątynią. Prawdopodobnie chrześcijańską.
I tu, gdzie my jesteśmy, tu nie było podłóg, tu nie było piętra, to po prostu był kościół. Hacienda, w której dzisiaj mieszkamy, ma ciekawą historię. Także dobra, pozdro, ewakuujemy się, będziemy pić dalej browary z panem i elo. No tylko spójrz, słońce jest dosłownie wszędzie. Tylko nie tantrywanie. Tam jest po prostu strefa mroku i koniec. Ja nie wiem, jak to jest zaprojektowane.